Witam Was, raczki, w Waszym czytaniu na lato. To jest Astrotarot Drogi i Sensu. Moje drogie, słoneczne, księżycowe i ascendentalne raki. Mam dla Was kilka kart, ale dołożę więcej. Ale najpierw przyjrzyjmy się podstawie, która musi zostać wypowiedziana i wyrażona. Tak jakbyście musieli zwrócić uwagę na to, co jest podstawą i co jest podstawowe, nawet jeżeli nie do końca chcecie o tym mówić od samego początku, a może nawet wolelibyście tego tematu uniknąć. Tematy podstawowe będą dla Was ważne. Co jest dla Was podstawą? Co jest dla Was istotne? Dla raków? Bezpieczeństwo? Rodzina? Uczuciowość? Na przykład, co jeszcze, moje drogie raczki? Moje drogie raczki, w Waszym czytaniu są karty, które wskazują na to, że ktoś tu ma dużo na głowie i dużo różnych spraw komuś wisi. I teraz czuję, jakbyśmy mieli dwie osoby, jakbyśmy mieli jedną osobę, której tak naprawdę wiele wisi, ma jakby niewielką wagę przykłada do pewnych spraw, a druga osoba bardzo się tym przejmuje. Także mamy tu do czynienia z pewną dwoistością, nawet jeżeli trudno jest to zobaczyć, ale gdzieś to jest. Komuś brakuje możliwości czy umiejętności w danym momencie spojrzenia na sprawy z pewnego dystansu, ponieważ tych spraw zrobiło się tak dużo blisko głowy, że trudno jest zobaczyć coś więcej, a właściwie to nawet nie bardzo ma się ochotę patrzeć na te sprawy, które wiszą, czekają i są blisko. Ktoś nie bardzo ma ochotę się im przyglądać, mimo że ma świadomość, że te sprawy są. Te tematy są i one wiszą, one czekają. I w wyniku tego oczekiwania ktoś może poczuć się, jakby był taki przybity. Jeżeli zdarzyłoby się, że to będziecie wy, to nie wahajcie się położyć i odsapnąć. Uspokoić się. Możecie mieć poczucie, że te sprawy was jakby przybijają, że to jest maks. A może być też tak, że będziecie obserwowali kogoś, kto będzie leżał w takiej pozycji. Również może się zdarzyć tak, że jeżeli ktoś z was, czy ktoś bliski w waszym życiu, czy ktoś ważny w ten czy w inny sposób, a dla raków to zwykle jest ktoś bliski, może potrzebować jakiegoś rodzaju operacji. Ale to niekoniecznie musi być tylko taka operacja medyczna, ale to może być również konieczność przeprowadzenia czegoś. Teraz to do mnie przychodzi, że czasem jak są jakieś takie działania operacyjne gdzieś tutaj w kwestiach
w takim klimacie militarnym, to też mówimy, że są działania operacyjne i czuję, że też może być tak, że niektórzy z Was będą mieli związek z takimi tematami, że tutaj trzeba coś dokładnie przeprowadzić, że jest to ważne, jest to istotne, ważne są jakieś procedury, ale ważna jest ostrożność, ważna jest czujność. Tak? Także raczki drogie, te tematy są gdzieś u podstawy i podstawą są myśli. Myśli, informacje i to, co się dzieje w związku z tym, jak to jest odbierane. A jest to odbierane bardzo osobiście. Ktoś to bardzo mocno odczuwa. Może odczuwać to dosłownie fizycznie, ale może to odczuwać również mentalnie. Te mentalne odczucia, no chociaż to brzmi trochę paradoksalnie, ale jakby za tą myślą szło uczucie, albo za uczuciem szła myśl, tak jakby to się gdzieś mieszało, stapiało w jedno. Z tym związane jest pewne rozczarowanie czy pozbycie się iluzji lub nadmierne uciekanie w sprawy, które są iluzoryczne i mogą rozpłynąć się od tak, za podmuchem wiatru. Coś tu było niewyraźne. Coś tu może stać się wyraźne w momencie, kiedy mgła niejasności odpłynie i to może gdzieś tak dotykać, prawie dotykać głowy, jakby gdzieś dotykało głowy, gdzieś było z tyłu, blisko nas, blisko tej osoby. Bo to możecie być wy, ktoś ważny dla was, albo jedno i drugie. I ktoś właśnie nie chce na to patrzeć, na to, że coś jakby się rozpłynęło w powietrzu, jak w powietrzu. Tak teraz jeszcze do mnie przychodzi takie skojarzenie, że coś tak jak kamień w wodę wpada i nie ma, niby tam gdzieś jest, ale tak naprawdę jest już nie do złapania, nie do wyłowienia, nie do uchwycenia. Moje drogie raczki, jak powinniście podejść do tych spraw? Rada dla was w tej kwestii. O, coś już nam wyskoczyło. Trzeba by było troszkę się trzeba pokłócić, ale nie za bardzo. Troszeczkę trzeba powalczyć na słowa. Może przestrzeń cały czas wydaje się niewyraźna, niedookreślona, ale cały czas jest tu trochę jednak kolorowo. To nie jest tak, że wszystko jest w ciemnych barwach, bo można na początku odnieść takie wrażenie, ale tutaj są również kolory, one przechodzą z jednego w drugi. Tu nie ma ostro zarysowanych konturów. I w tym klimacie, w tej przestrzeni niedookreślonej, bez jasnych podziałów i granic, trzeba wejść w pewien galop i o coś zawalczyć, komunikując to. Komunikując to, że
macie uczucia, że uczucia są, że one są ważne, że wy jesteście teraz jak królowa uczuć, że wy, nawet jeżeli wyglądacie młodziej, nawet jeżeli nie macie swojego tronu, nawet jeżeli jesteście cały czas w biegu, to jesteście królową uczuć. Nawet jeżeli wasze ubranie, wasz strój jest niewyprasowany i pomięty, nawet jeżeli kołnierzyk jest pofałdowany, to nie o to chodzi. Ta postać, którą tu widzę, jest cały czas królową. Jest królową uczuć, nawet jeżeli jest królową, która nie chodzi na wysokich obcasach. To zdaje się, jakby ona chodziła na wysokich obcasach. Cały czas ma swoją godność i dostojeństwo. I czasem z tej królowej wylewają się emocje. I one mogą się wylać w momencie, kiedy ta walka będzie podejmowana, jednak trzeba tu uważać. Trzeba uważać, żeby walka nie była przesadna. Trzeba szukać takiego rozwiązania, w którym można powalczyć tylko trochę, a trochę już nie. Tak? I to są sprawy podstawowe, moje drogie raczki. Ale są jeszcze tutaj dwa inne tematy, które Was dotyczą w sposób istotny w lecie. Wygląda na to, że jest trudność z podróżą. Ale może się też zdarzyć tak, że uda się Wam gdzieś wrócić. Ale będziecie mieli wrażenie, jeżeli uda Wam się gdzieś wrócić, jakby wszystko się strasznie tak ślamazarzyło, jakbyście poruszali się w ślimaczym tempie. To nie jest kurs od A do B szybciutko na koniu, już samolotem, prędkością światła. Tu macie wrażenie, że wszystko się tak ciągnie. Może być problem z przemieszczaniem się. Część z Was może mieć takie poczucie, że porusza się wolniej niż zwykle, że trudniej jest przejść z punktu A do B i wrócić. Choć wrócić może być jakoś łatwiej mimo wszystko. Ale nawet jeżeli będzie gdzieś Wam to się działo na głowie, ten temat, że wszystko tak wolno idzie, może być też tak, że będziecie mieli poczucie, że istotna dla Was sprawa się ślamazarzy, jakaś sprawa, do której cały czas wracacie. Ale mimo wszystko te myśli, nawet jak będą gdzieś Wam na głowie ciążyć, to będzie Wam się to wydawało jednak w pewnym zakresie nieco zabawne i trochę karykaturalne, jakbyście patrzyli na wielkiego ślimaka. W rzeczywistości nie ma takich wielkich ślimaków. One może kiedyś, chyba nigdy nie było takich wielkich ślimaków, ale niektóre stworzenia były kiedyś większe, inne mniejsze, innych nie było. I możecie tak spoglądać
na waszą rzeczywistość i na ten ruch z pewnym rozbawieniem i spoglądać na innych z pewnym takim ukrytym rozbawieniem. Na zasadzie takiego, tak jakbyście dostrzegali absurd jakiejś sytuacji i ten absurd was jednak bawił trochę. Także pomimo tego, że jest coś trochę zablokowane, to jednak jest jednocześnie trochę zabawne. Trochę tak, jakby zepsuł wam się samochód gdzieś na trasie i wiedzielibyście, że nic się tak naprawdę złego nie wydarzy w związku z tą podróżą, bo ktoś tam przyjedzie, pomoże, albo mechanik przyjedzie, ale na przykład musicie dłużej czekać, albo są jakieś dziwne wymówki, albo coś. Tak jakby niczego wam w tym zatrzymaniu tak naprawdę w danym momencie jakoś nie brakuje. Ta sytuacja nie jest groźna, albo jakbyście gdzieś podróżowali pociągiem i ten pociąg by gdzieś wam stanął, albo po prostu wolno strasznie jechał, ale nie ma w tym strachu, nie ma się czego bać. Siedzicie pewnie, siedzicie spokojnie i po prostu to się tak powolutku kula i ślamazarzy. Tej pani tak naprawdę w tej chwili nic nie brakuje. Po prostu wie, że musi poruszać się powolutku. Może musi dostosowywać prędkość w taki jakiś śmieszny sposób, jakby dostosowywała się do ślimaków, jakby musiała zwolnić, dostosować tempo, jakby była kimś trochę innym. Ale tak mam takie poczucie, że tutaj komuś ani nie brakuje wody, ani nie brakuje snu, ani tej pani nie jest tu zimno. Jakby ona przysiadła na tym ślimaku i powolutku się poruszała. Także, moi drodzy, ja widzę pozytywnie tę odwróconą karetę. Mamy tu jeszcze 10 mieczy, 9 mieczy i odwróconą 7 kielichów, jakby ktoś chciał sobie rzucić okiem na znaczenia, ale to spokojnie do tego podejdźcie. Tak, bo tu już komentowałam, co należy z tym zrobić. I teraz jeszcze trzecia kwestia, drogie raczki. Trzeci temat. Może być tak, że nasza pani na tym ślimaku gdzieś zmierza w tę stronę, ale jednak jest trochę osobna. Jednak jest trochę niepołączona z tym. Jakby kierowała się w stronę danego tematu, ale jednak była gdzieś oddzielona. A mamy tu coś, co znów nie jest do końca takie i siakie. Jakby coś było takie właśnie w połowie. Czasem możemy coś określić jednoznacznie, że sytuacja jest taka albo inna, a tu mamy sytuację, która jest jakby trochę taka, a trochę nie taka. Jakby było trudno powiedzieć, czy coś już przeszło na kolejny etap, czy jeszcze jesteśmy na poprzednim, czy jeszcze jesteśmy, jakbyśmy byli jednocześnie gdzieś między pierwszą a drugą klasą na przykład. I nie wiadomo, czy z pierwszej idziemy do drugiej, czy z drugiej do pierwszej. I ktoś tu w tym całym niejednoznacznym przedziale trochę się ni to zamyka, ni to otwiera. Jakby ktoś był w połowie w klatce. Jakby ktoś był w połowie zamknięty i może raz jest otwarty, raz jest zamknięty. No może być tak, że czasem ktoś jest w stanie wyrazić swoje myśli i ma poczucie, że to, co gdzieś mu się w głowie skumulowało, może wypuścić i przekazać. Czasem może być tak, że to będzie gdzieś
gdzieś wypływało z łzami. Czasem może być tak, że będzie to blisko wody, przestrzeni, gdzie jest dużo wody. A chociaż nie musi być koniecznie dużo, chociaż trochę, tak jakbyśmy mieli do czynienia z potoczkiem. Teraz mi się przypomniało w tym momencie, że dziś w nocy śniły mi się różne takie potoczki, które spływały po kamieniach. Więc sądzę, że taka woda, która wam gdzieś płynie w różnych kierunkach, w różnych stronach, w różnych miejscach, może być znacząca i istotna dla procesu wyjścia z tego zamknięcia, jeżeli to zamknięcie ma zmienić się w otwarcie. Bo może być tak, że coś powinno zostać zamknięte. Teraz jeszcze do mnie przychodzi takie skojarzenie, jak czasem są takie filmy science fiction, no właściwie to nie science fiction, tylko fantazy. Że nie pomyślcie ludzie tych dwóch działów, powiedzmy. W takim fantazy czasem zamykało się jakiegoś potwora gdzieś, żeby nie uciekł. Więc może potrzeba, żeby coś zostało zamknięte na kluczyk. A może będzie potrzebne, żeby coś właśnie wypuścić. I jest z tym związane jakieś półzapętlenie. Jakby ktoś próbował wpływać na rzeczywistość, ale był bliski zapętlenia się w tym wszystkim, jakbyśmy mieli do czynienia z kimś, kto po prostu szyje, ale to jest grubymi nićmi szyte. Jakbyśmy mieli, no właściwie to mamy, bo w tej sytuacji może być dużo takich wątpliwości, jakbyśmy, a tak naprawdę to tutaj jest. Trochę jest, ale trochę nie ma. Jakby część prawdy było, a część nieprawdy. Niektórzy twierdzą, że najlepiej brzmi pomieszanie jednego z drugim, żeby ktoś uwierzył. Także istnieje ryzyko, że będą to półprawdy i postać kobieca, kobiety, która będzie chciała zarządzać jak król, może mieć w ręku narzędzia, które będą narzędziami informacyjnymi, związanymi z informacją i nasz król w kobiecej postaci, to jest ktoś, kto jakby tak po męsku chce zarządzać. Ale jednak podejrzewam, że tu chodzi o kobietę. Spogląda i jest w tym niby spokój, ale ja czuję, że to jest taki trochę spokój na zasadzie tu mi się trochę udało, albo tu widzisz, tu ci pokazuję, co mam. Informacja jako narzędzie władzy, moi drodzy. Jak do tego powinniście podejść, do tych kwestii? Bo to jest istotne, drogie raczki. To jest ważne. Co jest... Chcę wiedzieć jeszcze, co jest istotne w tej kwestii, jak powinniście do tego podejść. Istotne w tej kwestii jest jeszcze to, żeby nie poświęcić swojej pracy
na rzecz tego wszystkiego. Także pamiętajcie o swojej pracy i tym, co robicie. I to jest ważne w tym. I również jakby to jest istotny element, jednocześnie rada, ale główną radą jest to, żebyście pozostali tą królową kielichów, o której wspominałam już wcześniej. Ale w tym miejscu trochę z innej pozycji. Jakbyście pili herbatę w wannie, co można zrobić, oczywiście nawet dosłownie. I przyznam, że mi się czasem zdarzało. Jakbyście mogli zanurzyć się w tych emocjach, w tej wodzie i podeszli do tego wszystkiego ze spokojem. Ze spokojem, bo wy tymi uczuciami jesteście wypełnione i to jest wasza sfera, to jest wasz kubeczek. I wy wszystko widzicie i macie oczy szeroko otwarte. Teraz, Radki, chciałabym jeszcze wiedzieć, co was pozytywnie zaskoczy latem. Proszę, sporo rzeczy was pozytywnie zaskoczy. Może was zaskoczyć to, że jeżeli będziecie chcieli, możecie znaleźć czas na medytację czy rozwój duchowy. Może nie w takim zakresie, w jakim byście chcieli, ale w pewnym tak. Trochę będziecie mogli nadal działać, trochę poprzez niedziałanie, ale wzmacniać się wewnętrznie, żeby być takim duchowym wojownikiem. Macie taką możliwość w lecie i to będzie wzmacniało waszą odporność na różne ataki. Macie w sobie wewnętrzne światło i możecie je odnaleźć i możecie otaczać się taką bańką, jeżeli będziecie potrzebowali odciąć się, odseparować od tego, co jest na zewnątrz. Możecie działać w tej kwestii. Pozytywnie was zaskoczy również to, że żonglerka między jednym a drugim tak bardzo was nie męczy, albo męczy was mniej niż przewidywaliście, niż podejrzewaliście, że może was męczyć. Możecie kierować się wtedy w stronę osiągania równowagi. Pozytywnie was zaskoczy również to, że z tą żonglerką związane są jakieś takie skryte działania, przy których żaden krzyk wam nie przeszkadza. Albo przeszkadza wam tylko trochę, znowu mniej. Oraz z tymi działaniami gdzieś związana jest kobieca wspólnota. Kobiet, które mogą patrzeć w gwiazdy, mogą patrzeć w niebo, mogą patrzeć i myśleć, my płyniemy na tej samej łodzi, my jedziemy na tym samym wózku, na tym wielkim wozie i razem możemy się trzymać. Może nie zawsze, może nie w każdej sytuacji, ale zasadniczo wtedy, kiedy potrzeba, to tak. Że takie są chwile, w których możecie się złapać, nawet jeśli nie musicie trzymać się cały czas razem,
Bo czasem można być rozłączonym, każda może być w inną stronę, w innym kierunku, ale jak trzeba, to można się złapać. I wtedy nieważne, kto jest kim, kto jak się nazywa i kto jaką ma twarz. Drogie raczki, jeszcze chciałabym jakąś radę. Czy wiecie, co jeszcze chciałabym spytać może na kogo powinniście uważać? Bo tak ktoś czuje, że na coś, na kogoś trzeba by było uważać. Na kogo trzeba by było uważać? Na kogoś, kto czuł, że dostał wszystko. Dostał wszystko w kwestiach wartości i materii. I ktoś, kto się zatopił w tym, co posiada, czy posiadał. Bo jest tu element przeszłości, coś już się wydarzyło. I w tej chwili ten ktoś paradoksalnie niby jest otoczony wszystkim, ale jednocześnie jakby nic nie miał, jakby był nagi. I to nie jest taka nagość, w której ktoś czuje się swobodnie i tańczy jak radosne dziecko, które jeszcze nie ma świadomości, że trzeba się ubrać, bo coś jest nie tak, jak się człowiek nie ubierze. Takie dziecko, które w piasku się bawi, buduje babki przy plaży. To nie taka sytuacja. Tutaj ktoś jakby zasłaniał się i nie chciał pokazać, że nic nie ma, mimo że niby ma wszystko. Na kogoś takiego uważajcie. I jeszcze jakaś jedna rada dla was ogólnie. Uważajcie, nie ryzykujcie. Jeżeli zamierzaliście, nie wiem, wydać połowę swojego majątku na coś, co jest niepewne, czy więcej, nie róbcie tego. Jeżeli chcecie jakieś ryzykowne działania podjąć, to lepiej teraz nie. Teraz nie ma co liczyć na uśmiech fortuny. Jeszcze jakiś komentarz co do tego, bo to byłoby jak takie balansowanie na linie i może być ryzykowne. Jedno popchnięcie i można by było spaść, więc jeżeli już chcecie podejmować jakieś nowe działania, to z wielką ostrożnością i precyzją. Jeszcze coś na koniec chciałabym dla was wyjąć. Może z naszej najklasyczniejszej talii, którą tu mam przygotowane. Coś ważnego dla was, moi drodzy. Zwróćcie uwagę na zarządzanie i na to, kto ma problem z zarządzaniem. Jeszcze spytałam, co pozytywnego wam się przytrafi i wygląda na to, że ktoś może komuś coś oddać, może odda wam coś, albo wy będziecie mogli coś oddać i to będzie pozytywne. Jakiś zwrot. Ktoś coś komuś daruje, a może ktoś coś komuś darował, podarował. Także raczki moje drogie, wszystkiego dobrego wam życzę w lecie. Cześć pa!